Fotografia to moja przystań, miejsce odpoczynku i czas medytacji. Wielu osobom medytacja mylnie kojarzy się z ciszą i spokojem. Medytacja to czas, kiedy myśli płyną, a problemy znajdują swoje rozwiązania. Fotografia nie ma mnie stresować, ani generować nowych problemów. Nie może być też powodem do frustracji. Dzisiaj pomogę Wam odkryć Wasz fotograficzny zen. Osiągniecie dzisiaj swoją równowagę fotograficzną, a wszystko, o czym Wam dzisiaj powiem, oparte jest nie tylko na moim doświadczeniu, ale i moich przyjaciół z branży. Fotografia ma być dla Was generatorem frajdy, dozownikiem dopaminy. Cześć, mam na imię Tomek i jestem Twoim coachem fotografii. Jest fan mistrz ceremonii. Hej Tomek, No hej, foto. siedział cicho, ale A zanim zaczniemy, poproszę Cię o komentarz i łapkę w górę. Zajmie Tobie to tylko chwilkę, ale dzięki temu film dostanie swoich skrzydeł. Znajdujemy się w miejscu, gdzie skończyłem ostatnio kręcić film. Film o wychodzonej fotografii. Minęło zaledwie kilka dni, a pokażę Wam, jak bardzo krajobraz przez ten czas się zmienił. Pierwsza sprawa: kwiaty, ubyło ich. Polna droga została upudrowana płatkami, a biel resztek kwiatów została zdominowana przez zieleń. Teraz już bez zgadywania można odróżnić czereśnie od śliwy. To piękne miejsce i mógłbym tak stać i filmować, i filmować, i filmować. Ale sądzę, że chcielibyście zobaczyć, co jest tam, na końcu tej drogi, za wzniesieniem. No to chodźmy. Mniej znaczy lepiej. Słyszeliście o czymś takim, że mniej znaczy lepiej? Możecie mi wierzyć bądź nie wierzyć. Reguła, która od zawsze mi przyświecała, robiąc zdjęcia nie tylko dla przyjemności. Była to zasada, która mną kierowała od zawsze. Mniej znaczy lepiej, nie mylić, że wcale. Nie. To są dwie zupełnie inne rzeczy. To są dwie zupełnie inne drogi odnośnie filozofii fotograficznej. Słuchajcie, mniej znaczy lepiej. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nie przesadzać. Przesada jest wrogiem nie tylko naszej kreatywności, ale i wyniku końcowego, bo tak naprawdę chodzi nam o wynik końcowy, uzależniony od naszej kreatywności. Kilka zalet tej mojej reguły: mniej znaczy lepiej. Mniej znaczy lepiej. Słyszeliście o tym? Mniej znaczy lepiej? Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Mniej znaczy lepiej nie dotyczy akumulatorów. Tutaj więcej znaczy lepiej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego mniej znaczy lepiej jest takie ważne dla mnie? Tak naprawdę ograniczenia znajdują się w naszych torbach fotograficznych, w naszych plecakach. Mniej znaczy lepiej. Uwalniamy swoją kreatywność. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, że mniej znaczy lepiej. I o co chodzi? Dla przykładu niech posłużą nam dwa obiektywy, tylko dwa obiektywy, które uwolnią Waszą inwencję, uwolnią Waszą kreatywność, pozwolą Wam wzbić się na inny poziom fotografii. Zacznijmy od tego, co Was najbardziej interesuje, a najbardziej Was chyba interesuje droga sprzętowa, więc najpierw zaspokoję głód tych wszystkich, którzy lubią tą sprzętową część. Polecam Wam posiadać w swoich plecakach tylko dwa obiektywy. Tak, brzmi to szarlatańsko. I o co w tym wszystkim chodzi? Te dwa obiektywy wyzwolą Was pokłady kreatywności, bo słuchajcie, jeśli będziecie mieli wypchany po brzegi plecak fotograficzny, otworzycie go i spojrzycie w tą czeluść, otchłań plecaka fotograficznego i zaczniecie się zastanawiać: uwa, a może teleobiektyw?
Mały teleobiektyw? 50, a może zoom 24-70, coś tutaj by dał radę. O, mam jeszcze spacer zooma 24-105. Co by tutaj sobie użyć? A może wezmę sobie obiektyw do makrofotografii i porobię sobie makro zdjęcia. To trwa za długo. To zastanawianie was ogranicza. Marnujecie czas. Zamiast ten czas przeznaczyć na robienie zdjęć, bo mając tylko 2 obiektywy z 2 skrajnymi ogniskowymi, wiesz, że chcesz coś wąskiego, to bierzesz coś wąskiego. Chcesz coś szerokiego, no to ubierasz szerokiego. I nie ma nic więcej. I możecie sobie pomyśleć, że kurczę, przecież to jest szarlataństwo i straszne, ale nie. To uwolni waszą kreatywność. Zacznijmy od tego obiektywu. To jest ten węższy obiektyw, o którym wam zaraz powiem. Mając go w swojej torbie, wyzwalacie u siebie takie pokłady fotograficznych zbliżeń. Chcesz zrobić coś z bliska, ale kiedy chcesz coś zrobić jeszcze z bliska, no to wtedy zobacz, uwalniasz u siebie to, o czym mówiłem od zawsze na moich wcześniejszych filmach, czyli uwalniasz pokłady swojego tańca fotograficznego, uwalniasz taniec fotograficzny, zaczynasz tańczyć, robisz krok do przodu, robisz krok do tyłu, w prawo, w lewo, tańczysz, zmieniasz perspektywę, podchodzisz, kucasz. To się wszystko dzieje, bo mając zoom, ty sobie tylko zoomujesz, pstryk, pstryk, nawet się nie ruszysz, po prostu z jednego miejsca robi się zdjęcia i wiem, możecie mi powiedzieć, że nie, ja tak nie robiłem. Powiem wam tak, no ja tak robiłem. To jest z mojego doświadczenia, to jest na podstawie mojej fotograficznej drogi. Ja tak miałem, że stałem i zoomowałem, więc nie mówcie, nie wciskajcie mi kitów, że wy tak nie robiliście. Mając zooma w rękach, Przemawia do was sam diabeł. możecie się domyśleć, że te 2 obiektywy to są stałki, to są obiektywy stałoogniskowe. Ok, pomału zdradzam mój sekret robienia najlepszych zdjęć fotograficznych na świecie. Dlaczego to będą najlepsze zdjęcia fotograficzne na świecie? Ano dlatego, że uwalniacie swoją kreatywność. Za pomocą tego możesz zrobić kilka kroków do przodu i zrobić zbliżenie. Możesz też odejść i zrobić troszeczkę szerszy kadr, ale zobacz, możesz też pokusić się o zrobienie makro. Możesz zakręcić do takiego obiektywu pierścienie makro i masz już makrofotografię. Nie myślisz za dużo, nie myślisz, robisz, a to wszystko uwalnia się w trakcie. Nie zastanawiasz się, co do czego służy. To jest bez sensu, to jest ślepa uliczka. Druga sprawa, to może też uwolnić twoje myślenie odnośnie komponowania zdjęć i wycinania, kadrowania ich w postprodukcji. O ile robicie to świadomie i wiecie już przy zrobieniu zdjęcia, że będziecie kropować je w postprodukcji. Bo nie mówimy tutaj o czymś takim, że ratujecie skopaną kompozycję. Chociaż dlaczego by nie? Dlaczego mamy nie ratować naszych zdjęć, kiedy siadając do komputera zobaczymy, że faktycznie popełniłem błąd, źle wykadrowałem. Proste. To był jeden obiektyw. Teraz drugi, ten szerszy. Zobaczcie, macie szeroki kąt i też chcesz zrobić coś jeszcze szerszego, ale nie zrobisz, bo masz tylko jeden, więc nie będziesz zoomować, stał w miejscu i zoomować. Nie, zaczniesz myśleć, zaczniesz kombinować, co robić, czy podejść, czy odejść od tego tematu kilka kroków dalej i spróbować zrobić go z większej, z dalszej odległości, a może zrobić coś szalonego, wyciągnąć płytkę do panoram i spróbować zrobić panoramę. I nagle z jednego obiektywu macie super szerokokątny obiektyw. No dobra, to już wiemy, że mamy 2 fenomenalne narzędzia pracy. I jakie to są? Na fotografii spędziłem bardzo wiele czasu i to uświadomiło mi, jakie ogniskowe są moimi najlepszymi ogniskowymi. I tak, w moim przypadku 85 mm, w drugiej ręce 35 mm, ale filmuję na innych obiektywach. Filmuję na obiektywach, tutaj jest 85, wyobraźcie sobie, dla odmiany,
a w torbie dla odmiany mam 35 mm i to jest najlepsze, co może być. W waszym przypadku może być inaczej. Myślę, że połowa użytkowników podzieli moje zdanie, ale druga połowa znajdzie rozwiązanie inne, a mianowicie na szerszym końcu będzie to obiektyw 24 mm i bardzo się ucieszą z tej ogniskowej. Zaś 85 dla nich może być zbyt daleką ogniskową, więc lepiej, jeśli chwycą w dłoń 50 mm. W przypadku tych dwóch zestawów 24 mm i 50 mm, 35 mm i 85 mm możecie dopatrzyć się pewnych podobieństw, a mianowicie zobaczcie, że omijamy jeden skok ogniskowej. Między 50 a 24 jest 35. Między 35 a 85 jest 50. Tą środkową ogniskową możecie sobie zrekompensować na dwa sposoby. Pierwszy sposób kadrując w postprodukcji, drugi sposób robiąc panoramy i to uwalnia wasze myślenie. To uwalnia przede wszystkim wasze myślenie, to uwalnia czas, bo od razu macie dane narzędzie przy sobie. Nie szukacie, nie tracicie czasu na podejmowanie decyzji, bo ta decyzja została już podjęta, kiedy pakowaliście te obiektywy. Druga sprawa, posiadając taki zestaw, a nie pełną torbę sprzętu, uwalniacie się też od dużo a średniej jakości na rzecz mało a dobrej jakości. Dzięki temu, że będziecie mieli tylko dwa obiektywy, możecie więcej pieniędzy przeznaczyć właśnie na to, żeby to były obiektywy dobrej klasy, żeby to były świetne narzędzia pracy. I tak, możecie powiedzieć, no ale ty masz 35 mm oświetla 1.8, mogłeś mieć obiektyw 1.4 i teraz też słuchajcie, mniej znaczy lepiej. Słuchajcie, o co chodzi. Tak, wiem, mógłbym kupić sobie Sigmę. Uwielbiałem Sigmę 35-1.4. Jako nikoniarz uwielbiałem ten obiektyw i miałem go zapięty. Myślę, że ponad 50% moich zdjęć było wykonane 35. Jako kanoniarz, wow, miałem kiedyś Canona, dla tych, którzy nie wiedzieli, także posiadałem Elkę 35-1.4 w Canonie i to był mój ulubiony obiektyw. I powiecie mi, no kurczę Tomek, ale przecież niekoniecznie musiałeś ładować kupę kasy w G-Mastera 1.4 35 mm. Mógłbyś równie dobrze kupić sobie wspaniałą Sigmę 1.4 albo jeśli to będzie za drogo, no to mógłbyś pójść w drugą stronę i 35-1.4 kupić sobie na przykład Samyanga. Ale słuchajcie, wszystkie te trzy obiektywy mają jedną wadę, a mianowicie wagę. Światło 1.8, te wszystkie obiektywy są ciężkie, a ja chcę mieć mniej znaczy lepiej. Czy te 1.8 zrobi wielką różnicę? Niektórym pewnie zrobi, ale dla mnie to jest i tak lepsze niż 2.8. To jest i tak lepsze niż 2.8, ponieważ liczy się lekkość. Podobnie jest z 24. Z kolei jeśli uważacie, że 35 mm może być dla Was jednak zbyt wąską ogniskową i chcecie mieć 24 mm, no to pomyślcie sobie też nie o 1.4, ale pomyślcie sobie o obiektywach z przysłoną 2.0, z przysłoną 1.8. Dla przysłony 2.0 będzie to Sigma, metalowa, mała, fajna Sigma. Dla przysłony 1.8 będzie to też metalowy Viltrox albo plastikowy, leciutki Samyang. Podobnie jest z 85. Są 1.4, są 1.8. Ja wybrałem jednak ten mały kompromis. Kompromis, który zabierze mi światło na rzecz lekkości, na rzecz tego, że zabiorę coś, co nie będzie mi ciążyć, bo mniej znaczy lepiej. Więc tutaj też chodzi o ciężar. Ta moja filozofia, ta moja zasada mniej znaczy lepiej odnosi się tak naprawdę do wszystkiego. I to jest prosta sprawa, dlatego też te ograniczenia, które sobie nagle nałożyliśmy, uwalniają nas, uwalniają naszą kreatywność, uwalniają zaangażowanie nasze w fotografię. Podsumowując, mniej znaczy lepiej będzie w Waszym przypadku znaczyć szybciej, znaczyć lepiej.
Wiosna, wiosna, wiosnach, to ty.